Cześć, witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. W tym odcinku pokażę Wam, czego nauczyłem się przez 2 tygodnie samodzielnej nauki projektowania Unreal Engine 5. Mianowicie nauczyłem się, jak otwierać i zamykać drzwi z dodatkiem dźwięku przy użyciu kolizji. Dodatkowo nauczyłem się, jak podnosić przedmiot, w tym przypadku jest to latarka, żeby zamocowało się światło do mojej kamery, a przedmiot zniknął z tego miejsca. Dodatkowo też dodałem screamera. A teraz krok po kroku pokażę Wam, jak do tego wszystkiego doszedłem. Zacznijmy może od latarki. Pierwsze co musimy zrobić, to dodać przycisk w projekcie. Dajemy ustawienia, projekt settings, engine, input. Tutaj nazwałem sobie interact i to będzie przycisk E. To będzie moja akcja pod przyciskiem E. Teraz co musimy stworzyć, to widget, żeby dodać tekst do naszego viewportu. Możemy to zrobić prawym user interface, widget i user widget. Ja już go stworzyłem, mam go tutaj. Do widgetu dodajemy kanwę, czyli nasz tutaj cały widok i do tego dajemy tekst. Tutaj wpisujemy tekst, co chcemy, żeby się wyświetlało, no i możemy sobie ustawić nasz tekst. Compile, zapisz, wracamy do naszego świata. Mamy latareczkę. Żeby ją stworzyć, ja skopiowałem sobie moją latarkę już, którą mam, a wy możecie to zrobić tak. Blueprint, aktor. I tutaj możecie dodawać komponenty, które chcecie, czy tam światło, czy jakieś walce, inne rzeczy. I oczywiście zapisujemy, dodajemy. Tego nie będę robił, mam już tutaj swoją. Teraz tak. Potrzebujemy do tej latarki dodać kolizję. W tym przypadku robimy to tak. Zaznaczamy całość, dodajemy kolizję. Najlepiej jest to właśnie kwadracik, bo nie wiadomo gdzie to będzie dokładnie leżało, więc żeby wszystko zadziałało, więc żeby było troszeczkę więcej. I sobie na przykład zwiększę do 1,2 skalę i widzicie jest troszkę większy. Zapisujemy, OK, działa. Teraz co potrzebujemy zrobić, żeby to wszystko zadziałało? Dodajemy sobie event begin play. I tutaj chcemy po prostu, żeby widget nam się pojawił, jak gra się rozpocznie. Dajemy create widget. Wybieramy sobie widget. To jest tak, że on nam się pojawi nie od razu, tylko po prostu tak jakby zacznie funkcjonować od początku gry. I teraz tak, tutaj dajemy promote to variable, zmienną i nazwijmy sobie to, to jest nasz tekst, żebyśmy wiedzieli, do czego to się odnosi. Mamy gotowy pierwszy event, teraz zaczynamy kwestię, kiedy będzie to wszystko działać. Zaznaczamy naszego boxa, dajemy begin overlap i od razu end overlap, czyli kwestię, jak wejdziemy do pudełka, jak wyjdziemy z pudełka. Teraz tak, chcę dodać widget do viewportu i usunąć go w przypadku, jak wyjdę. I teraz target to jest w tym przypadku nasz tekst. Tutaj sobie go dam, get text i to jest target tego, że co chcę, żeby nam się pokazało. Idziemy dalej. Teraz chcę, żeby w przypadku wejścia do boxa mógłbym używać mojego inputu E, a tutaj nie będę mógł używać. Player controller dajemy sobie prawym get player controller. Musi być koniecznie taka forma, bo jest kilka. I łączymy tutaj. I teraz inputy będą się odnosić do naszego charaktera, jak będziemy grać. Teraz, żeby to wszystko działało, dajemy odnośnik do kogo. W moim przypadku jest to charakter trzecioosobowy. Kopiujemy sobie w tym przypadku. I tak, inny aktor to jest nasza postać, która będzie po prostu oddziaływać na tego boksa.
Teraz, żeby to wszystko działało, musimy dać bramkę, która pozwoli nam tym wszystkim sterować. Tutaj zmieniamy, bo tak, bramka ma być otwarta, kiedy wejdziemy do boksa i bramka ma być zamknięta, kiedy z niego wyjdziemy. A w momencie, kiedy wejdziemy lub wyjdziemy, będziemy możliwość mieli pójścia dalej, ale w momencie... Momencik. Event Interact. A, widzicie, jak mamy tego za dużo, to potem może zawężę sobie. O, Input Action Events, to nas interesuje. I teraz tak, kiedy jest wciśnięty, to wchodzimy do bramki. Bramka jest otwarta, kiedy jesteśmy w boksie, zamknięta, kiedy wychodzimy z boksa. Znowu odnosimy się do naszego blueprintu osoby. Obiekt musimy sobie zaznaczyć, więc ściągniemy sobie get player charakter i to jest nasz charakter z głównego świata, żeby się do tego odnosiło. Później dajemy sobie, musimy stworzyć zmienną. W tym przypadku stworzymy ją i będzie to blueprint właśnie trzeciej osoby i będzie to obiekt reference. Zmienimy sobie nazwę na player i dajemy set, żeby to wszystko się odnosiło do naszej postaci. I to jest jako target. Później dajemy światło, bo chcę dodać światło do mojej kamery. Na razie dodaję ją do postaci. Żeby dodać ją do kamery, znowu trzeba światło przymocować, a też komponent to komponent, czyli światło to jest komponent, a komponent drugi to jest kamera. Tutaj mamy target i właśnie to będzie parent, to będzie moja kamera. I teraz muszę ją ściągnąć. Sobie odznaczę, bo czasami za bardzo wszystko tak jakby ucina. I tu łączymy. Czyli tak, to nam się odnosi do samego targetu postaci, a to nam się odnosi w którym miejscu i jak będzie to sterować to światło. I w tym przypadku, kiedy podniesiemy i światło będziemy mieć, to ja chcę zniszczyć tą latarkę z miejsca, w którym ona będzie. Teraz mamy cały blueprint stworzony pod naszą latarkę. Teraz tak, dajemy ją tutaj, sobie ją obrócę, by było wygodniej. Widzicie, nie do końca nam pasuje ten box, więc możemy ją po prostu dać troszkę bliżej, żeby nasza postać tutaj bardziej oddziaływała na tego boxa, albo po prostu zwiększyć boxa. I teraz możemy sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Mamy latareczkę. Widzicie, jak wszedłem do boxa, pojawia mi się napis i dopiero teraz mogę ją podnieść. Ona znikła, światło mam. A teraz chcę dodać do tego wszystkiego tego screamerka, którego zrobiłem. Więc co robimy? Teraz muszę zespawnować aktora. W tym przypadku będzie to moja zabawka. OK. I w tym przypadku teraz chcę jeszcze, żeby był dźwięk. I mamy tak, play sound and location. Tutaj sobie wybiorę baby cry. I teraz tak, gdzie chcę, żeby to wszystko się pojawiło? Ja jeszcze nie nauczyłem się, jak robić, tak jakby ściągać konkretnie funkcje z lokacji, więc robię to w taki sposób. Rozwalam go na części pierwsze. I teraz mam spawn transport location, czyli to jest lokacja na naszym świecie. Ja sobie daję mapkę i tutaj zaznaczam naszą latarkę i tutaj mamy pozycję, w której jest latarka, a mniej więcej w tym samym miejscu chcę wprowadzić naszą zabawkę. Więc po prostu sobie wpisuję te dane. Przepraszam, pomyłeczka. I co tu było? Dajmy tak 140. I to samo wprowadzam, gdzie chcę dźwięk mieć. Kiedy już to mamy tak, w tym miejscu się zespawnuje
ta zabawka, w tym miejscu dźwięk i teraz chcę temu nadać tak jakby żywotność. Daję set life span, to jest żywotność tego wszystkiego. Teraz tak, target to jest nasza lalka. Dźwięk się sam skończy, bo trwa tam 3 sekundy mniej więcej, więc zaznaczę 3,5, żeby działała po prostu, żeby moja latarka, znaczy moja zabawka była widoczna. Teraz tak, compile, zapisz. Cały schemat mamy gotowy. W tym momencie, kiedy podniosę latarkę, te wszystko światło, te wszystkie eventy będą działać i dodatkowo pojawi się lalka z krzykiem. Teraz zniknie. Kwestia obrotu jeszcze możemy dostosować w tym miejscu, którym chcemy. Można to wszystko zrobić tutaj. Rotation możemy zamienić po prostu według którejś osi. Także już kwestia indywidualna. Także to jest wszystko, czego nauczyłem się odnośnie podnoszenia obiektów, dodawania skrymerów i światła do mojej postaci. A teraz przejdziemy sobie do tego, jak otwierać i zamykać drzwi. Pierwsze, co potrzebujemy, to blueprint naszych drzwi. Ja sobie skopiowałem z mojego oryginalnego. Tutaj mamy te potrzeby tutoriala. I tutaj sobie wejdziemy w blueprint i pierwsze, co musimy zrobić, to kwestia oddzielenia drzwi od futryny. Nie każdy blueprint ma to rozdzielone. Mi się akurat trafiło, że ten mam taką możliwość. I co się dzieje, kiedy rozdzielimy to? Mianowicie, kiedy dodam możliwość otwierania, no to nie będą mi drzwi latać razem z futryną, tylko same drzwi. Tutaj to się tyczy boxa. Boxa musimy włożyć tak jakby w drzwi. Teraz jest osobno, teraz go włożyłem w drzwi. Dzięki temu po prostu box będzie przemieszczał się razem z drzwiami, a nie stał w miejscu. OK, kiedy mamy ustawione wszystko, daję compile, zapisz i wracamy do naszego event graph. Ja już skopiowałem i wkleiłem tutaj tak jakby początek, bo to jest to samo co przy latarce, z tym, że nie dodaję tego wyświetlania napisu interact, ale można go zrobić w taki sam sposób jak przy latarce. Po prostu wstawiamy go między overlap a enable input, dajemy to, co robiłem wcześniej. OK, zaczynamy. Co nas interesuje? W tym momencie, jak mam bramkę otwartą i zamkniętego boxa, kiedy wchodzę i wychodzę, mamy tutaj brameczkę. Ja chcę dodać funkcję tak jakby przewrotu. Flip-flop to jest tak, kiedy raz nacisnę, mamy jedną opcję, kiedy drugi raz nacisnę, mamy drugą opcję. I teraz tak, chcę dodać timeline do tak jakby otwarcia naszych drzwi. Jest po prostu czas, ile to będzie wszystko trwało. Dam sobie nowy track, żeby trwał 0,7. Myślę, że bardzo dobra liczba. I teraz tak, dodajemy sobie tak jakby pierwszy punkt i on będzie miał jako 0. Nie potwierdziło mi się, trzeba enterem potwierdzić. Teraz dodajemy sobie drugi punkt i drugi punkt będzie naszym końcem, czyli 0,7. Całość będzie miało 1. I to jest tak jakby 0 to jest początek, 0,7 to jest zamknięcie naszych drzwi. Sobie rozszerzę na całą linię. Zapisujemy. Musicie pamiętać, żeby to się zapisało. I wracamy z powrotem do event graph. Kiedy to mamy zrobione, to jest tak jakby czas otwarcia i zamknięcia. W 0,7 sekundy po prostu będzie to wszystko trwało. I teraz tak, kiedy raz nacisnę, to mamy, że będzie zaczynać. Kiedy nacisnę drugi raz, chcę, żeby to wróciło jako reverse. Wam tutaj przybliżę. I co dajemy dalej? Kwestią będzie update tego wszystkiego, czyli raz nacisnę, to update'uje pozycję. Nacisnę drugi raz, to ten update się cofa. I tutaj chcę ustawić set relative rotation do odnośnika door, czyli po prostu same tylko te drzwi i to, co jest dołączone do drzwi, będzie zmieniać swoją rotację. I teraz tak, new track to będzie lerp. Dajemy ten obrót. Nie po wektorze, dajmy może samo lerp. I tutaj podłączamy się do alfa.
Tutaj zmienię sobie pozycję o minus 90 stopni, bo taka odpowiada mi w kwestii otwarcia drzwi. Kwestie drzwi lewe, prawe i o ile tak jakby stopni chcemy to obrócić. I tutaj nowa rotacja, musimy to rozbić na czynniki pierwsze i tutaj ma nową rotację w osi Z w tym przypadku, czyli oś Z, mamy tutaj niebieską oś Z, więc dodajemy to tutaj. I teraz mamy tak jakby sam obrót, ale ja chcę do tego dodać jeszcze dźwięk. I dźwięk chcę dodać tylko raz, nie żeby się zapętlał za każdym razem, tylko raz. Otwieram jeden dźwięk, a nie żeby cały czas się update'ował, więc chcę to zrobić raz. I do tego chcę znowu dodać dźwięk, ale chcę dodać dwa dźwięki, bo mam dźwięk otwarcia i dźwięk zamknięcia drzwi. Więc znowu jest kwestia flip-flopu, czyli jeżeli jest update, to zrobi się raz jeden dźwięk, później znowu update, zamkną się drzwi, będzie drugi dźwięk. Więc damy sobie dźwięki. Damy 2D, bo to będzie i tak słychać w tym samym miejscu. I damy dwa razy. Ja mam tutaj dźwięk otwarcia, dźwięk zamknięcia. Można sobie oczywiście tam pobrać, czy możecie nagrać własne, jak tam wolicie. I teraz oczywiście jeżeli nagrać, to muszą być w formacie WAV, bo inaczej was nie puści. I teraz tak, to mamy odnośnik do dźwięku, ale on się będzie, chcemy, żeby on się tak jakby zresetować po jednym użyciu. Więc kiedy timeline się skończy, to jest reset dźwięku. I teraz mamy tak, jeżeli użyjemy E, otworzą nam się drzwi w jednym punkcie, zagramy jeden dźwięk. Kiedy znowu przyciśniemy E, mamy reverse, czyli cofa się, jest skończone, mamy reset, damy, znowu będzie do once i zagramy znowu flip-flop, drugi dźwięk. Zapisujemy i tak to w praktyce będzie wyglądać. O, przepraszam za zwieszkę. I tak, odchodzę, naciskam, otworzyły się, dźwięk się zresetował, naciskam jeszcze raz, zamknęły się drzwi. I to, moi drodzy, nauczyłem się przez 2 tygodnie korzystania z samodzielnych takich tutoriali, filmików różnych innych osób. Oczywiście to nie jest stricte to samo, co ja się uczyłem, bo nie znajdziecie tego konkretnie. To jest po prostu zlepek wszystkich umiejętności, które pozyskałem i stworzyłem takie coś. Na przykład nie potrafiłem podnieść na przykład latarkę, ale nie potrafiłem doczepić światła do swojej kamery. A później nauczyłem się na przykład spawnować te dodatkowe obiekty, kiedy to się podniesie. Albo w przypadku drzwi potrafiłem je otworzyć, ale nie wiedziałem jak dodać dźwięk, albo na przykład drzwi otwierały mi się przeskakując, czyli nie było tego ruchu, tylko po prostu one jak klikłem, to one od razu były tutaj. Znowu klikłem, od razu były zamknięte. Nie było tego płynnego ruchu, tego nie umiałem zrobić, więc też to jest po prostu zlepek wszystkich umiejętności z filmów, tutoriali, które nabyłem przez te 2 tygodnie tak jakby samemu się ucząc w internecie. Także no, polecam Wam jak najbardziej kwestia, no, nie poddawać się, korzystać z tej wiedzy, która jest dostępna, tym bardziej no, 2 tygodnie darmowej nauki, a już jakieś tam podstawy mam za sobą. Teraz po prostu kwestia rozwijania tego mojego projektu, który tam mam w planie zrobić i dodatkowo dodawanie nowych technik. Także mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, pokazał jak wygląda kilka funkcji, które można było użyć. I do następnego w sumie to już będzie wszystko w tym. Mam nadzieję, że jak Wam się podobało, to zostawicie łapkę w górę i suba. I do następnego. Trzymajcie się, dzięki, hej.